Zadrzewienia śródpolne mogą w krajobrazie rolniczym spełniać różnorakie funkcje i mogą mieć różny sposób założenia. Wszystko zależy od tego, jakim terenem dysponujemy, jakie są lokalne warunki środowiskowe, klimatyczne, a także od tego, jakie funkcje dane założenie ma w danym miejscu spełniać. Gdyż w zależności od tego, czy ma być to funkcja krajobrazowa, funkcja wiatrochronna, czy funkcja wodochronna, tutaj do tego dochodzi różna budowa tego zadrzewienia. Najczęściej stosowanym typem założenia w krajobrazie rolniczym jest założenie alejowe, takie jak to, w którym się właśnie znajdujemy. Polega ono na posadzeniu 2 rzędów drzew wzdłuż drogi, na poboczu, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego pasa od osi jezdni po prostu, żeby nie stwarzać kolizji z samochodami. Do założeń alejowych stosujemy drzewa wyższe, 2-3 metrowe o średnicy pnia od 6 do 10 cm. Oczywiście jeśli dysponujemy większymi środkami finansowymi, to możemy kupić większe drzewa. Drzewa po posadzeniu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o zniszczenie przed zwierzyną. Standardowym działaniem jest tutaj wyposażenie drzewa w drewniane paliki. Dodatkowo, żeby wzmocnić tą ochronę przed zgryzaniem np. przez zające, można założyć osłonkę z tworzywa sztucznego. Są różne rodzaje osłonek w tej chwili na rynku. Drzewo po posadzeniu oczywiście należy odpowiednio przyciąć, podlać. W okresach suszy drzewo należy podlewać po to, żeby się dobrze przyjęło. Paliki za 2-3 lata myślę, że zostaną usunięte i drzewo już będzie mogło dalej funkcjonować samodzielnie. W krajobrazie rolniczym, zwłaszcza na obszarach rozległych monokultur, znaczenie ma każdy rodzaj zadrzewienia. Mogą to być nawet najmniejsze kępy drzew, a nawet pojedyncze drzewa, które spełniają w takich warunkach bardzo istotne funkcje krajobrazowe, ekologiczne i biocenotyczne. Tutaj mamy nowe założenie kępowe, wykonane na bazie jednego drzewa, 600-letniego dębu, który około kilkunastu lat temu usechł i w tym miejscu postanowiono założyć nowe zadrzewienie. W tym celu teren wokół drzewa został ogrodzony siatką leśną, po to, żeby uniemożliwić dostęp do nowych sadzonek zwierzynie. Jako główny gatunek występujący w tym zadrzewieniu będzie dąb przypółkowy i w osłonie tego dębu posadzono brzozę i modrzewia jako gatunki pionierskie. Za kilkanaście lat, kiedy dęby podrosną, brzoza i modrzew zostanie usunięty i docelowo zostanie tylko zadrzewienie dębowe, takie jakie tutaj było wcześniej. Najbardziej efektywne, a zarazem efektowne są nowe założenia w postaci szerokich pasów zakładanych na rozległych monokulturach. Pasy te są zakładane na gruntach wydzielanych z gruntów ornych. Takie zadrzewienia spełniają swoje funkcje najlepiej. W przypadku wiatrów bardziej tłumi porywy wiatru, jest bardziej efektywne też krajobrazowo, a duża liczba gatunków roślin tam występujących stwarza dogodne warunki do bytowania większej liczby zwierząt. Takie zadrzewienie, poprzez to, że jest gęściejsze i większe, ma także bardziej wyraźny wpływ na lokalny mikroklimat, zatrzymuje większą liczbę wody w gruncie, a przez to jest bardziej korzystne dla terenów sąsiadujących z takim zadrzewieniem. Zadrzewienie to zostało w taki sposób zaplanowane, że łączy las z zadrzewieniem przydrożnym, tworząc jednocześnie funkcję korytarza ekologicznego. Całość zadrzewienia otoczona jest siatką leśną. Jest to podstawowy zabieg uniemożliwiający wchodzenie zwierzyny do takiego zadrzewienia, gdyż świeżo posadzone sadzonki przez kilka lat są dobrym kąskiem dla zwierzyny. Bez założenia takiej siatki faktycznie mielibyśmy tutaj 100% wypadów drzew i krzewów. Sposób zabezpieczenia i prawidłowość wykonania takiego zabezpieczenia jest bardzo istotną rolą przy wykonywaniu nowych nasadzeń wśród pól, przy drogach i w ogóle w krajobrazie rolniczym.